Dzisiaj niezwykła recenzja, bo pierwszy raz recenzujemy chiński odkurzacz Prosonic M7 Pro ze stacją do opróżniania. Jak się sprawuje? Czy dał radę? Wszystko to w dzisiejszej recenzji. Zapraszam. M7 Pro to odkurzacz firmy Prosonic, którą po raz pierwszy recenzujemy na SmartMe, co nie zmienia faktu, że posiada oddziały na całym świecie i jest w sumie dość popularna. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak wygląda unboxing Prosonica M7 Pro, no to tutaj Was serdecznie zapraszam do naszego dedykowanego filmu, w którym wyciągamy wszystkie akcesoria, a jest ich całkiem sporo, które dostajemy w zestawie. Dla tych, którym nie chciało się oglądać unboxingu, to krótkie wprowadzenie, co znajdziemy w zestawie. W zestawie dostaniemy tak: odkurzacz Prosonic M7 Pro, pilot do obsługi odkurzacza, kartę gwarancyjną, filtry do kasetki odkurzacza, kasetkę odkurzacza z filtrem oraz mini zmiotką, która służy do oczyszczania filtra, zaślepki do pojemnika z wodą, 10 jednorazowych szmatek do mopowania podłogi, pojemnik na wodę wraz ze szmatką wielokrotnego użytku przyczepioną na rzep, czyli tak jak w innych robotach, 4 szczotki do zamiatania, w tym 2 zapasowe. A wraz ze stacją opróżniania kuszu, no to dostajemy samą stację, kartę gwarancyjną i 3 jednorazowe worki do odkurzacza wewnątrz stacji. Zacznijmy od wyglądu robota. To, co mi się w nim podoba, to jest on elegancki. Jest cały polakierowany na czarno, wszystko się ładnie odbija. No jest w tym momencie cały popalcowany, bo żeby go trochę Wam pokazać, no to muszę go podotykać, ale jak sobie go przetrzecie ścierką, to nie będzie nic widać, a zresztą za często takiego robota nie dotykamy. Pierwsza gigantyczna zmiana w stosunku do wszystkich innych robotów, które testowałem. Nie ma otwierania od góry. Nie ma tego po prostu tutaj. Radar jest usadowiony w samym centrum, więc pojawia się pytanie, ok, jak dostać się do kasetki na kurz? Proszę bardzo. Tak wygląda kasetka na kurz. Tak jak widzicie, on wpada tutaj w to miejsce. Tutaj mamy filtr, który sobie otwieramy. O tak, i tak go sobie wyciągamy. Wygodnie. A obok, proszę bardzo, mamy zmiotkę, o której wspominałem, żeby móc wyczyścić robota. Tak naprawdę tutaj możemy cały ten element sobie otworzyć i pozbyć się kurzu. Powiem szczerze, podoba mi się. Podoba mi się bardziej niż te zwykłe kasetki. Ktoś tu więcej pomyślał, parę fajnych rozwiązań. Zdecydowanie na plus. Same montowanie też nie jest wybitnie ciężkie. I spójrzmy teraz pod spód. Tutaj to, co rzuca się na pierwszy rzut oka, to 2 szczotki boczne. Przeważnie mamy do czynienia w roborokach, Viomi, Xiaomi z jedną szczotką, a tutaj mamy 2 szczotki, dzięki czemu on jest w stanie zgarniać większą ilość kurzu. Mamy tak samo czujniki, które zobaczymy w innych robotach. Tutaj jest szczotka główna, którą montujemy tak samo jak w innych robotach odkurzających. Plus rzecz, którą bardzo lubię, czyli możemy sobie ściągnąć zarówno jedną, jak i drugą część, więc jeżeli zaplątają się w to włosy, to wygodnie możecie je ściągnąć. Dajcie mi sekundę. O. Chowamy ją. I chowamy. Jeżeli chodzi o szczotkę stricte mopującą, czyli tą tutaj, to tak naprawdę tutaj mamy 2 punkty, dzięki którym jesteśmy w stanie ją ściągnąć, czyli znowu podobnie jak we wszystkich robotach odkurzająco-mopujących. Tak jak wspominałem, to wszystko jest na rzepy, a tutaj wlewamy wodę, żeby robot mógł mopować. To tyle, jeżeli chodzi o wygląd. Z informacji stricte technicznych, to robot ma wymiary 33 na 33 cm, wysokość to jest 7,6 cm. Tutaj kilka osób na kanale pytało mnie dokładnie, jaka jest jego wysokość, więc podaję. Jego waga to jest 2,8 kg, więc czuć, żeby go przenosić, ale mam takie przeświadczenie, że jeżeli coś waży, to znaczy, że jest dobre. A robot sam w sobie posiada siłę odkurzania 2700 paskali, co sprawia, że jest chyba najmocniejszym odkurzaczem na rynku, a w każdym razie najmocniejszym, który testowałem. W zestawie z Prosoniciem M7 Pro możemy mieć również stację opróżniającą. To jest ten element, na który zwracam główną uwagę. Tak jak widzicie, jest ona masywna, jest ona duża, jest tak naprawdę wielkości śmietnika, ale taka jest trochę jej funkcja.
ją możemy podzielić na tak naprawdę dwa moduły. To, co tutaj widzicie, to jest moduł związany z opróżnianiem, czyli robot tutaj podjeżdża i zrzuca wszystkie brudy. Możecie za chwilę zobaczyć na filmie, jak to robi. A u góry, jak sobie to otworzymy, to pojawia nam się zwykły worek na śmieci, który mamy również w zestawie, dzięki któremu tak naprawdę wszystko to, co zbierze robot, trafia do niego i nie musimy oczyszczać naszego odkurzacza codziennie, co 2 dni, co 3 dni, tylko na przykład raz na tydzień. Jest to zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie i powiem szczerze, że każdy, moim zdaniem, odkurzacz autonomiczny już powinien mieć taką bazę, bo po prostu mniej na niego zwracamy uwagę, a chyba o to chodzi w inteligentnych odkurzaczach. Więc zobaczcie teraz, jak wygląda samo dokowanie. Bateria w prosceniku M7 Pro to 5200 mAh, czyli standard. Standard w tego typu odkurzaczach. Jesteśmy w stanie nim odkurzać bez przerwy około 1,5 godziny, czyli jeżeli macie mieszkanie, nie wiem, 50, 70, 90 metrów spokojnie, powinien obsłużyć na raz. Jeżeli macie powierzchni 1000, a i widziałem takie domy, no to może być problem, będzie potrzebował kilka razy wrócić do stacji, ale jest to jak najbardziej ok. Poza tym ten odkurzacz posiada 24 czujniki, dzięki czemu naprawdę dobrze sobie radzi z wszelkiego rodzaju otoczeniem. Z planowaniem trasy, z zapamiętywaniem trasy, z omijaniem przeszkód, z wjeżdżaniem na różne rzeczy. Jeżeli on wjedzie na przykład na dywan albo wykładzinę, no to w tym momencie odpala swój najsilniejszy tryb, żeby odkurzać jak najmocniej i jak zjedzie, to też to wykrywa i wtedy wraca do normalnego trybu działania. Jest w stanie reagować na wszelkiego rodzaju krawędzie, czyli jeżeli macie schody, no to on sobie podjedzie delikatnie w porównaniu do innych odkurzaczy i nie zleci. Więc cała tak naprawdę inteligencja, ten radar, te wszystkie czujniki dają radę. I ja tutaj zawsze powtarzam, że odkurzacze z radarami, z czujnikami są znacznie lepsze niż takie zwykłe, które działają na ten sposób, że po prostu przyrżną we wszystko, co się znajduje w okolicy. A ten nie. Ten po prostu jest w stanie inteligentnie posprzątać nasze mieszkanie. Mopowanie w prosceniku M7 Pro odbywa się w jednym z dwóch trybów. Mamy albo wersję S, czyli on po prostu sobie jedzie takim wężykiem i zostawia ślad, albo jodełka, czyli jedzie mniej więcej w ten sposób. Na kolejnym filmie będziecie mogli zobaczyć dokładnie, jak wygląda samo mopowanie. A jeżeli chodzi o jakość mopowania, to ja cały czas uważam, że to mopowanie w robotach, w inteligentnych odkurzaczach, robotach odkurzających nie jest super. I tu jest tak naprawdę podobnie. Sam odkurzacz tutaj posiada 2 filtry, którymi sączy wodę. Więc tak naprawdę woda wychodzi nam tutaj. Musimy pamiętać o tym, żeby tą szmatkę namoczyć przed rozpoczęciem mopowania i on wtedy zostawia tak naprawdę mokry ślad. Więc to jest bardziej przetarcie podłogi, aniżeli jej umycie. Na rynku nie ma moim zdaniem na ten moment dobrego robota, który byłby w stanie odkurzać i mopować. Nie ma też dobrego robota mopującego, więc jest to, powiedziałbym, taki standardowy tryb działania. Więc nie jest to jakoś wybitny minus, plus. Większość z nich w ten sposób działa. Musimy też pamiętać, że gdy uruchomiony jest tryb wiodełkę, wtedy on nie odkurza, więc musicie pamiętać, żeby po prostu najpierw odkurzyć, a potem mopować. Przy mężyku, czyli przy SC, on robi te dwie rzeczy na raz. Oraz jeżeli będziecie go ładować, żeby ściągnąć ten moduł do mopowania, bo ta woda może dalej się sączyć i po prostu zalać Wam stację, albo będzie tam wilgotno, a tego po prostu nie chcemy.
Robot posiada wszystkie funkcje, których byśmy oczekiwali od dzisiejszych robotów odkurzających w kontekście inteligencji mapy, jak bym powiedział. Czyli mamy wiele poziomów, czyli możemy tak naprawdę ustawić kilka pięter. Jeżeli mamy dwupiętrowy dom, no to on jest w stanie po każdym inteligentnie się poruszać. Mamy również strefy no-go zone, czyli jeżeli mamy jakieś miejsce w domu, do którego nie chcemy, żeby on jechał, na przykład leżą nam kable, albo mamy wagę, albo cokolwiek, no to jesteśmy w stanie to zaznaczyć i on tam nie wjedzie. Sam robot również jest sterowany za pomocą takiego pilota. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem pilotów, ale widzę w nich sens dla wielu osób. Po pierwsze, jeżeli jest problem z aplikacją, nie wiem, nie macie internetu albo cokolwiek, to za pomocą takiego pilota jesteście w stanie sterować robotem. Wystarczy, że będziecie maksymalnie 5 metrów od niego i wycelujecie pilotem w robota. A poza tym duża część osób, która zaczyna swoją przygodę ze smart home'em, jest przystosowana czy tam przyzwyczajona do różnego rodzaju właśnie pilotów. Dzięki temu mogą zacząć obsługiwać takiego robota, uczyć się go i z czasem przejdą na aplikację. Więc w sumie plus. Tutaj mamy tak naprawdę sterowanie robotem, mamy możliwość jego uruchomienia i tak naprawdę sterowanie trybami, czyli im mocniejszy tryb odkurzania, albo tryb mopowania. Więc wszystko to, co mamy w aplikacji, jest również w takim pilocie. Aplikacją do sterowania robotem odkurzającym jest Proscenik, czyli aplikacja producenta. Ściągamy ją albo ze sklepu Play, albo z App Store'a od Apple. Działa zarówno na Androidzie, jak i na iOSie. Sam proces instalacji odkurzacza, jego dodania do naszego konta jest bardzo prosty. W pierwszej kolejności musimy go znaleźć wśród odkurzaczy, pozostałych odkurzaczy Proscenika. Przy okazji zobaczymy, jak dużo ich jest i ile możemy jeszcze przetestować. Uruchamiamy go za pomocą Power, dodajemy go Wi-Fi w naszym telefonie, czyli musimy się połączyć z nim po Wi-Fi i tak naprawdę już po chwili będziemy mogli nim sterować. Sam odkurzacz, tak jak widzicie teraz przede mną, no to możemy go dać do ładowania, możemy nim wyruszyć w aplikacji, możemy ustawić tryb odkurzania, możemy ustawić większą ilość opcji oraz pierwsza rzecz, która nam się tak naprawdę rzuca na oko, czyli sama mapa. Widzimy w tym momencie, jak wygląda to pomieszczenie, które ma odkurzać. Możemy też ustalić na przykład jakieś obszary, które ma poodkurzać. Czyli nie chcemy, żeby odkurzał całe piętro, tylko w tym wypadku mamy salon, pokój i kuchnię na przykład. Z poziomu panelu głównego mamy dostęp w zasadzie do większości opcji. Interfejs w górnej części opisuje nam stan naszego urządzenia, mamy tam nazwę odkurzacza, którą możemy zmodyfikować, ilość wysprzątanych metrów kwadratowych, żeby się móc pochwalić przed znajomymi, ile to nasz odkurzacz nie odkurzył, stan baterii czy czas sprzątania. A dodatkowo w samej ikonce wiadomości uzyskujemy dostęp do logów, czyli wszystkich wiadomości, które wysłał nam nasz robot, którymi się chciał podzielić, z datą i godziną, czyli żeby sobie tak naprawdę przeczytać. W aplikacji możemy również ustalić obszary, do których robot nie powinien jeździć, czyli właśnie strefy no-go zones. Dzięki temu mamy pewność, że nie wjedzie nam w kable czy w jakiegoś misia. Sama aplikacja oferuje nam też bardzo dużo różnego rodzaju ikonek, którymi możemy tak naprawdę ustawić nasz robot. Możemy sobie włączyć tryb cichy, możemy zrobić odkurzanie o konkretnych godzinach, możemy ustalić to, żeby on mopował w wersji Y. Tak naprawdę sama aplikacja posiada bardzo dużo opcji. Nie chcę tutaj teraz jakby każdej z nich przechodzić w tej recenzji, ale odsyłam Was do recenzji pisemnej, którą zrobił Daniel, w której pokazuje wszystkie możliwości aplikacji i tam znajdziecie odpowiedzi na wszystkie Wasze pytania. Przed końcem recenzji spójrzmy jeszcze sobie na specyfikację techniczną, czyli wymiary, tak jak wspominałem, 33 cm na 33 cm na 7,6 cm, waga 2,8, bateria to jest 5200, moc ssania 2700 paskali, czyli dużo i to jest jego zaleta, o której zresztą powiem za chwilę przy podsumowaniu. Pojemnik na kurz to jest 600 ml, czyli normalnie pojemnik na wodę 110, trochę mało, widziałem również takie po 250 ml. Czas ładowania od 4 do 5 godzin, żeby naładować go na full i żeby mógł przejechać 150 minut jeżdżenia. Podsumujmy sobie ten odkurzacz i odpowiedzmy na pytanie, czy warto jest w niego zainwestować. Zacznijmy od jego plusów.
Pierwszy podstawowy plus to jest siła odkurzania. Odkurzacz naprawdę świetnie odkurza. Jest w stanie wciągnąć większą ilość kurzu, silniejsze zabrudzenia niż jego konkurencja i moim zdaniem te 2700 paskali to jest coś, do czego powinni dążyć inni producenci również, żeby ich odkurzacze były po prostu silne. Jeżeli chodzi o kolejny plus, no to jest moim zdaniem jego wygląd. On mi się po prostu podoba. Podoba mi się to, że nie ma tej takiej otwieranej tutaj od góry klapki, że to jest wszystko jedna całość, jest lakierowany na czarno, on jest bardzo elegancki. Jego zaletą na pewno też jest cena, bo podobne odkurzacze, jeżeli chcielibyście kupić z stacją opróżniania, to jest koszt w najlepszym wypadku 3000, a realnie 5, 7, 9 tysięcy możecie znaleźć, a tutaj ten odkurzacz w promocjach jesteście w stanie dostać za około 1800 zł. No powiedzmy, że bez promocji no to są nadal okolice tam 2000 z hakiem, no nic po prostu podobnej cenie nie znajdziecie. Sama stacja opróżniania to też jest bardzo duża zaleta, bo nie musimy pamiętać tak często, żeby go opróżniać. Zresztą on nam daje znać, kiedy ma się opróżnić i jesteśmy w stanie po prostu rzadziej do niego zaglądać i jest on wtedy bardziej autonomiczny. Na minusy, no to mopowanie, ale to jest minus większości tego typu odkurzaczy. To jest ciągle przecieranie podłogi, a nie faktyczne mopowanie. Ciągle czekam na robota, który albo będzie faktycznie realnie w stanie te dwie rzeczy wykonywać, albo skupi się dobrze na mopowaniu. I w samej aplikacji też robot czasami ma problemy z tymi wieloma mapami. Czyli jeżeli macie kilka pięter, to on może mieć problem z tym, żeby się po każdym z nich poruszać. Tu znowu Was tak naprawdę skieruję do recenzji pisemnej Daniela, która jest swoją drogą chyba najdłuższą recenzją na portalu SmartMe, w każdym razie na ten moment. I tam dokładnie wszystko zobaczycie. Robota możecie dostać ze sklepu geekbuying.pl. To jest bardzo duży sklep internetowy, który teraz zyskuje popularność w Polsce i to właśnie od nich dostaliśmy ten robot na testy i mogliśmy sprawdzić, jak sprawuje się pierwszy robot chiński z stacją opróżnienia, który my mieliśmy okazję testować. Więc tutaj Wam gorąco polecam. Zresztą tam z tego co widziałem dostaniecie najlepszą cenę na niego. Tamte okolice 2000 zł, o których wspominałem. Więc podsumowanie, czy w ten robot warto zainwestować? Moim zdaniem tak. Podoba mi się to, że ma tą stację opróżniania, że jest na tyle silny i mimo, że jestem tam, nie wiem, zwolennikiem różnego rodzaju sprzętów i lubię różne rzeczy testować i z tą firmą mam pierwszy raz do czynienia, to jest to pozytywne doświadczenie i mogę Wam powiedzieć, że możecie po prostu z nim się pobawić. Oczywiście zwróćcie uwagę na te wady, o których Wam wspominałem, bo nie jest to robot bez wad, ale jeżeli nie macie innego i szukacie właśnie robota ze stacją opróżniania, to wydaje mi się, że ten Proscenic M7 Pro jest najlepszym wyborem. A na sam koniec filmu serdecznie zapraszam Was do obejrzenia, jak nasi pozostali puchaci, mniejsi redaktorzy reagowali na tego właśnie robota. Dzięki wielkie, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie nasze filmy i oglądajcie filmy z kotami.